Pojawiają się też tłumaczenia tych moich rzeczy na inne języki i dużym to się wzięciem w Europie cieszy. No i ta praca filmowa. W kinie polskim zaczęło się, to jest nasza pierwsza duża przygoda z filmem, to Stara baśń Jerzego Hoffmana. Dane nam było też w jakichś produkcjach hollywoodzkich brać udział w filmach dokumentalnych przez bardzo duże, największe, najbardziej znane stacje telewizji edukacyjnych światowych, którzy uznali za stosowne przyjechać do nas i robić z nami materiały. Konsultacja historyczna, reżyseria walk, konsultacja kostiumów, cykl Warriors o wojownikach z różnych stron świata, od samurajów, Zulusów, rycerzy, było o wikingach. I tych wikingów kręcono właśnie w Szczecinie, na Jeziorze Dąbie, między innymi na naszej łodzi oraz w Wolinie. Obie pokażesz ten instrument, czy nie? Tak, w orędzie. Tata się zajmuje właśnie robieniem historii, na przykład naszej wystawy. Mamy taką wystawę Słowian i Wikingów. No, groby takie Słowian, półchaty, jakieś tarcze jeszcze i miecze pokazane. Dokładaj się ci. No i gabloty, nie mogłem o nich zapomnieć. W tych gablotach oczywiście są pokazane rozróby mieczy, jak się robi miecze. Musicie zwalczyć wrogów tego grodu, tak? Ta powierzchowność moja jest pierwotna w stosunku do zawodu. Myślę, że to jest raczej tak, że ten zawód pociąga mnie i pociągnął kiedyś właśnie dlatego, że mogę wyglądać tak, jak wyglądam. No po prostu taki jestem i tyle. Moja powierzchowność tutaj może w pełni nie tylko jest akceptowalna, nie tylko jest uzasadniona, to jeszcze jest wspomaga wykonywanie tego zawodu. Po prostu no, tutaj mogę być sobie tym, kim jestem. Nie potrzebuję nakładać maski, która jednak w innym zawodzie no, byłaby niezbędna w moim przypadku. Tata dla mnie napisał książkę Borek i Bogowie Słowian. O mnie akurat. O moich przygodach, że spotkałem bogów, na przykład Boga Słońca, Bojana i Boga Welesa, a Trygław to Weles. Byłem z Bojanem i on mnie ciągle w inne miejsce swoją muzyką przynosił, słowiańską taką. W takim bardzo charakterystycznym momencie życia ja po prostu miałem pomysł, żeby przedstawić w jakiś taki przystępny sposób dzieciakom pewien fragment utraconego dziedzictwa. Mnie bardzo często wręcz drażni prawdziwość motta Zygmunta Glogera. Cudze rzeczy znać dobrze jest, swoje obowiązek. No i u nas tak jest. No ja sam wychowany na mitologii greckiej, w dobie już kolorowych wydawnictw mitologie germańskie, celtyckie święcą triumfy. One są ponawiane. Bardzo piękna forma. Natomiast o naszej mitologii ciągle pokutuje, że nic o tym nie wiadomo. No, oczywiście, że to nieprawda, że nic o tym nie wiadomo. Wiadomo bardzo dużo. Mitologia słowiańska jest o tyle inna, że mało jest gotowych opowiastek. Szedł sobie Thor, miał wroga olbrzyma, huknął go młotem i coś tam się wydarzyło. Podobną formę mają mity greckie. A nasze trzeba wyłuskiwać. Źródła są historyczne, są też archeologiczne, ale też etnograficzne, bo pod taką cienką przykrywką chrystianizmu bardzo wiele wątków tych rodzimych się zachowało, chociażby w postaci ruskich bylin.
te rzeczy, które ja umieściłem, one nie są przeze mnie w żaden sposób wymyślone ani odkryte. Ja próbowałem tylko na poziomie dziecka przedstawić coś, co nauka zna. A Borek był z jednej strony oczywistym bohaterem, a z drugiej strony adresatem. Dzieciaki są zachwycone, a i rodzice się świetnie bawią, bo czytając dzieciom coś odkrywają. Przede wszystkim ta naszość ludzi porywa, bo ja się nigdy nie uważałem za literata, absolutnie nie jestem pisarzem. No i to tyle. Misiu, z czego są miecze zrobione? Ze srebra? Ze srebra? Nie, no a ten co walczymy to czym? Z czego on jest? Z metalu. Tak, a dokładnie z żelaza. Z żelaza. No, a wiesz, że zanim robili z żelaza miecze, to pierwsze miecze były robione z brązu. Wiesz, który miecz jest najstarszy z tych wszystkich? Który? Haha, no właśnie. Zobacz. To jest bardzo miękki, malutki miecz. Widzisz, on taki, tobie pasuje do rączki. A to wcale nie jest miecz dla dziecka, tylko to jest prawdziwy miecz taki, jak kiedyś używano. 3400 lat temu. Nasza działalność niekiedy budzi kontrowersje. Na samym początku jej, jeszcze pod koniec lat 90. i tuż po roku 2000 mówiono o słowiańszczyźnie wręcz jakimś takim półszeptem, półgębkiem. Nie wypadało w ogóle mówić o tradycji, która nie jest chrześcijańska. No, przydomki to były różne, bo to od pogan satanistów po nielegalne sekty i ruchy polityczne, no to już absurdalne były. Same nasze pojawienie się w strojach, ludzie byli tak dalece wtedy nieuświadomieni, czym jesteśmy, że reagowano na nas w bardzo różny sposób. Byliśmy motocyklistami, byliśmy Meksykanami, byliśmy Indianami, byliśmy Cyganami. Oczywiście wiele lat działań grup podobnych naszej, no i na pewno festiwalu wolińskiego spowodowało to, że teraz mało kto ma problem z identyfikacją. Wiking w ogóle to jest zawód. Wiking to nie jest etnos. To byli Normanowie, jeśli już. Wiking to jest zawód, zresztą wikingowie nie wiedzieli, że są wikingami, bo to był czasownik, to była czynność, szło się na wiking. Dopiero XIII-wieczne źródła nazwały tych ludzi wikingami. Grabieżca, plądrowanie, wpływanie w zatoki i prowadzenie, nazwijmy to, działalności merkantylnej, albo handlowej, albo łowieczej. Mówiąc krótko, no, awanturnik, tak by można było powiedzieć, bo pirat to za mało, awanturnik. Wszystko, co się z tym wiąże i pod tym względem ja sam siebie kulturowo określam jako Słowianin. Natomiast mój zawód to wiking, bo ja prowadzę życie awanturnika, to znaczy pospołu z drugami z różnych krajów. Najchętniej podróżujemy tam, gdzie jeszcze innych wikingów nie było. Najchętniej robimy rzeczy nowe, przesuwamy granice, realizujemy projekty, których inni nie robili. A więc po prostu zdobywamy, czasami geograficznie, a czasami nowe horyzonty zdobywamy nie w sensie fizycznym. Robimy rzeczy inne niż inni. Tata jest najlepszym Słowianem i Wikingiem. No bo zawsze wygrywa. Najlepiej włada mieczem. Kiedy ja będę duży, no to tata będzie już stary. Wtedy to ja wygram. Drużyna Godot-Trzygowa to po prostu grupa współczesnych wojowników. To grupa ludzi, którą w małym bardzo gronie powołaliśmy. I stała się tak naprawdę instytucją. Przewinęło się przez nią grubo ponad 100 osób. My się nie przebieramy za drużynę, my nie stajemy się Słowianami wtedy, czy wojownikami słowiańskimi wtedy, kiedy nakładamy giezła. My nimi jesteśmy. Karol Modzelewski, pisząc książkę Barbarzyńska Europa, powiedział coś, o czym my próbujemy mniej donośnym znacznie głosem wspominać. To znaczy, tożsamość europejska to nie tylko judeo-chrześcijańska etyka, to nie tylko rzymska organizacja i greckie poczucie piękna, ale też spuścizna barbarzyńska. W przypadku różnych narodów germańska, celtycka albo słowiańska. A wiesz, jak po kolei robić, żeby ten miecz powstał? Tata kół, wiesz, taki miecz z kowalem. Najpierw musi ułożyć takie blachy. Jedna jest twarda, druga miękka, trzecia znowu twarda, czwarta miękka i tak na zmianę. I on je wszystkie razem skuwa w taki blok. Potem
kręci się taką sprężynę, robi taką spiralę.